Tryb wazy to jeden z moich ulubionych trybów drukowania. Po pierwsze, następuje dużo szybciej niż zwykłe drukowanie, po drugie, jest bezszwowy. Dysza cały czas kręci się wokół jednego obrysu i mamy tylko jeden obrys. Drukarka nie rozpędza się do zawrotnych prędkości, możemy to trochę poprawić, natomiast ważne jest to, że nie ma właśnie żadnego szwu. Obiekt wygląda niemalże idealnie i ma naprawdę wiele zastosowań. Pierwszym jest po prostu waza, jak sama nazwa wskazuje, tryb wazy. Druga jest taka, że jeżeli skorzystamy z przeźroczystego czy transparentnego materiału, taki PLA krystal na przykład, lub PETG, albo nawet poliwęglan, który jest transparentny, możemy z niego zrobić po prostu zwykłą lampkę. Kiedy wsadzimy do niego, to akurat nie do tej, ale wsadzimy do środka lampkę, będzie bardzo ładnie podświetlony. Z drugiej strony, jak mamy tylko jeden mały obrys, to nawet nietransparentne lampki będą troszeczkę prześwitywać. W takim przypadku możemy zrobić na przykład klosz do dużej lampy, takiej jak ten. No nie powiecie, że to nie wygląda świetnie. Wygląda. Zostawiam na razie włączoną. Jeżeli chodzi o przeznaczenie, no to nie zapominajcie, że możecie też wydrukować sobie osłonkę na doniczkę. Jeżeli wasza drukarka na to pozwala, jest dosyć duża, no to nie ma problemu. Wybierzcie sobie tylko wysoką wartość warstwy, na przykład 0,25 mm, gruby obrys, na przykład 0,8 mm i uzbrojcie się w jakieś 1,5 godziny drukowania. I będziecie mieli bardzo fajną, potężną osłonę na doniczkę. Również możecie wydrukować coś naprawdę dużego, na przykład w kilku częściach. Jak widzicie, tutaj mamy 3 filamenty, dwóch nie zobaczycie, bo to są 2 różne kolory białego, natomiast trzeci, ten beżowy u góry, został wydrukowany w osobnej części. Dzięki temu, że jedna pasuje do drugiej, możemy tą skleić i wtedy drukujemy naprawdę duży wazon, dużą wazę z małej drukarki. Sama waza jest bardzo lekka, bo ona też ma 0,8 mm szerokości obrysu, natomiast jak widzicie, do dekoracji nadaje się wyśmienicie. A na razie będziemy mówić też o tym, jak ustawić naszego slicera, żeby to miało większy sens. Po pierwsze, kiedy mamy domyślne ustawienia slicera, to mamy tylko jeden obrys o szerokości domyślnej obrysu, czyli 0,42 mm dla dyszy 0,4 mm. Ale nie wiem, czy wiecie, że wasza dysza może wydrukować szerokość obrysu dwukrotnie szerszą niż sama średnica otworu. Czyli dla średnicy 0,4 mm dyszy możemy wydrukować obrys o szerokości 0,8 mm. Dzięki temu nasz przedmiot staje się dużo trwalszy, dużo bardziej sztywny. Mogę delikatnie zgiąć ten przedmiot. To jest jeszcze PLA, więc w przypadku, kiedy PLA jest dosyć kruche, to jest szansa na to, że je łatwo uszkodzimy, natomiast nie będę tego robił. A tutaj mamy troszeczkę grubszy obrys i tutaj już jest ten przedmiot dużo sztywniejszy, dużo trwalszy. Też mniej światła będzie przez niego przechodziło, ale jeżeli chcemy wydrukować taki duży klosz albo klosz wiszący lub na przykład chcemy mieć dużą wazę, no to wtedy musimy też zmienić dyszę, na przykład na 0,6 lub 0,8 mm. Odpowiednio będziemy mogli wydrukować nawet obrys o szerokości 1,6 mm i to będzie tylko jeden obrys i będziecie zdziwieni, jak szybko drukuje się taki przedmiot. Naturalne jest, że ten przedmiot, który jest wdrukowany szerszym obrysem, będzie też cięższy, więcej materiału pójdzie. No ale o to nam też chodzi, żeby to było troszeczkę trwalsze. Również możecie drukować nietypowe przedmioty w trybie wazy. Na przykład ten przedmiot, który domyślnie ma jeszcze wewnętrzny obrys i jest pełnym przedmiotem z wypełnieniem na przykład 15% i jeszcze ma górne warstwy, no to w tym przypadku wystarczyło zrobić tryb wazy i mamy piękny pojemnik, który ma teksturę w środku i na zewnątrz. Dlatego wystarczy wejść w ustawienia slicera, znaleźć szerokość obrysów zewnętrznych i zmienić ją odpowiednio na 2 razy szerszą niż wasza dysza. 0,4 mm to 0,8 mm, 0,6 to 1,2, no i 0,8 to 1,6. Możecie też delikatnie zwiększyć prędkość drukowania, natomiast wiem z doświadczenia, że kiedy drukujemy sobie krystal lub PETG lub inne filamenty, to chcemy drukować troszeczkę wolniej, z wyższą temperaturą i przede wszystkim z wyższą warstwą. 0,1-0,15 mm nie będzie tak ładnie wyglądało jak właśnie 0,25 albo nawet 0,28 mm, bo wtedy mamy mniej tych warstw, ale dzięki temu nasz przedmiot wygląda na bardziej transparentny. Ja już dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że ten film był dla was przydatny i sami będziecie drukować w trybie wazy. Również jeżeli interesuje was ten kolor, Chrysocolla Green albo ten, Crystal PLA, znajdziecie oczywiście linki w opisie. Jeżeli chcecie, zostawcie komentarz, co o tym myślicie, ocencie film, zasubskrybujcie kanał, no i oczywiście koniecznie wpadnijcie na kolejny film. Żegnam się z wami, trzymajcie się i hej!